Nie za bardzo wiem, jak mam rozpocząć ten odcinek, dlatego że aby oddać tutejsze realia, mam wam bardzo dużo do opowiedzenia. Gambia to jest zupełnie inny lot spośród wszystkich krajów, w jakich byłam do tej pory i które znacie z Globstory. Zacznę od tego, jak się podróżuje po takim kraju. Dzień dobry, witam was z Banjulu, w Gambii. Gdzie jest Gambia? To pytanie zadało mi bardzo wielu ludzi, włącznie z moją rodziną. Gambia jest w Afryce Zachodniej, dokładnie w Senegalu. Jest to państwo otoczone z każdej strony przez granicę z Senegalem. Kiedy ktoś pyta mnie o Gambię, zawsze bardzo szczerze uprzedzam, żeby nie było rozczarowań. Moim zdaniem to nie jest kraj na wakacje dla każdego. I sama pewnie, gdybym chciała bombardować się pięknymi widokami, na urlop bym go raczej nie wybrała. Poza oceanem i paroma atrakcjami turystycznymi, nie ma w tym kraju wielu typowych, atrakcyjnych z turystycznego punktu widzenia rzeczy do oglądania i podziwiania. Jest to za to idealny kraj, by zobaczyć, jak naprawdę wygląda życie w maleńkim państewku w Afryce Zachodniej. Gambia jest najmniejszym krajem Afryki. Afryki, nie Afryki, tak przy okazji. Pewnie się nieraz pomylę. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata, tak zwany czwarty świat. Nie będę używać tego sformułowania już więcej, dlatego że uwiera mnie i kojarzy mi się z takim spychaniem tych krajów w jakieś takie odmęty beznadziei. Natomiast jest tu tak inaczej niż w naszym kraju, że Polska przy Gambii to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, gdzie wszyscy, nawet ci, którzy żyją biednie, żyją w dobrobycie. Co to znaczy bieda w tutejszych realiach? Przeciętny Gambijczyk zarabia 150 zł miesięcznie. Jeśli nie pracuje na stanowisku urzędowym lub dla rządu, nie przysługuje mu żadna emerytura. Wszyscy robią tutaj coś na własną rękę i walczą o przeżycie, przy czym zarabianie, aby przeżyć, nie jest tutaj metaforyczne, tak jak w Polsce, ale jest tutaj rozumiane w kontekście dosłownym. Oni najczęściej przejadają większość tego, co zarobią. Nie jest tutaj wcale tanio. Za litr paliwa płaci się 5-6 zł za litr ropy i to w przeliczeniu na ich zarobki oznacza, że my w Polsce płacilibyśmy w tym przypadku 50 lub 60 zł. Your house? I'm Kaya, nice to meet you. Nice to meet you. But can. Oh, you eat them? It's for food? Yeah. Okay. So we keeping this one here. How many families live around here? 4. 4 families. You have brothers and sisters? Yeah, I have brothers and I have sisters. How many of you is in the family? 9. 9. Okay. Poland. Lewandowski is from Poland? Lewandowski. Lewandowski? Yeah, you know Lewandowski. Yeah, my star. I know Lewandowski. And thank you. Thank you. Jeśli dom jest lepiej sytuowany, oznacza to, że prawdopodobnie ta rodzina ma kogoś za granicą, kto im pomaga. Ludzie, którzy mają możliwość wyjazdu z kraju, najczęściej wyjeżdżają, co doprowadza do drenażu tego kraju, czyli ludzie, którzy są lepiej wyedukowani, są bardziej obrotni, zaradni życiowo, wyjeżdżają stąd, przez co kraj się wyludnia.
oznacza dla przyjezdnych, czyli dla turystów? Oczywiście każdy będzie mieć swoje własne spostrzeżenia, własne doświadczenia, zwłaszcza w takim kraju jak Gambia. Ja mogę się opierać tylko na własnych, może też wyciągać inne wnioski. Natomiast jeśli ktoś wyobraża sobie, że pojadę na wakacje do biednego kraju, wydam mniej dzięki temu, ponieważ będę tam bogaczem, może się bardzo mocno zdziwić. I widać to bardzo dobrze na przykładzie Gambii. Zacznijmy od cen hoteli. Przez to, że baza hotelowa, infrastruktura turystyczna jest jeszcze mocno raczkująca, nie ma tutaj hoteli średniej klasy. To znaczy nie ma hosteli, nie ma takich przeciętnych hotelików, motelików. Macie do wyboru albo wypasione resorty z ceną za pokój od 200 zł wzwyż, albo bardzo złe hostele, guest house'y, nie hostele, ale guest house'y, gdzie nie będzie prądu, nie będzie wody, nie będzie czystej pościeli w ogóle. I te warunki mogą być takie, że będą po was chodzić po prostu robaki. Jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ nie zatrzymałam się w takim miejscu z racji na to, że wożę ze sobą dużo sprzętu i też ktoś z miejscowych użył słowa przestępczość i trochę się przestraszyłam. Korzystam więc z resortów, natomiast nie jestem w stanie uwierzyć w to, że takie warunki tam panują, dlatego że tutaj te resorty, te wypasione hotele również zostawiają wiele do życzenia. One udają trochę takie wypasione ośrodki all inclusive, dlatego że mamy tu do czynienia z zatęchłą pościelą, z dziurami w drzwiach, przez które wchodzą robaki i z brakującymi żarówkami. Standard jest bardzo mocno jednogwiazdkowy. Poza tym jest to pierwszy kraj, w którym jestem, w którym nie mogę przemieścić się dowolnie do dowolnego dużego miasta i tam znaleźć jakiś nocleg, dlatego że wszystkie hotele umiejscowione są na wybrzeżu. Jeśli pojedzie się kawałek dalej, może się okazać, że nie znajdzie się żadnego noclegu. Naprawdę żadnego. Jeśli chodzi o spanie u miejscowych, też może być z tym problem. Można oczywiście pytać miejscowych i oni być może zaproszą nas do własnego domu, ale najczęściej pewnie nie będą mieć warunków do tego. Być może inaczej by się podróżowało, gdyby miało się na przykład namiot lub własny śpiwór. Być może wtedy z takiej gościnności miejscowych można skorzystać. Jest to więc sytuacja skomplikowana i z punktu logistycznego, i ekonomicznego. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, nagrywam to wszystko w takich dosyć kontrolowanych warunkach. Jestem w hotelu, co sprawia mi trochę kłopotu, dlatego że jeśli zbliżę się do baru, do recepcji, będziecie słyszeć reggae, a jeśli się od niego oddalam, to słyszycie ptaki. Natomiast robię to z bardzo konkretnego powodu. Tutaj na ulicy bardzo mocno się wyróżniam, już chodząc bez aparatu. I uważam za trochę nie na miejscu chodzenie z aparatem i nagrywanie siebie, dlatego że na przykład kobiety nie życzą sobie robienia ich zdjęć, trzeba je zawsze prosić o zgodę i często reagują wręcz agresywnie, to znaczy krzyczą, ale nie są przy tym niemiłe, natomiast bardzo jasno dają do zrozumienia, że nie chcą mieć robionych zdjęć, co jest zrozumiałe i nie mam z tym oczywiście żadnego problemu, natomiast stwarza to pewne ograniczenia w kręceniu na ulicy. Także wybaczcie, że nie ma na spontanie z drogi. Natomiast to, jak traktują mnie tutaj ludzie, to jest cały osobny temat. Jestem w Gambii od kilku dni, jeszcze wciąż w lekkim szoku kulturowym, dlatego że nie przypomina ten kraj żadnego, w jakim byłam do tej pory. I tak jak lubię podróże poza szlakiem, tak wciąż je lubię, natomiast Gambia jest cała jak poza szlakiem. Hey, hello. Hello, nice to meet you. Hello. Hello. Hi. How are you? Hi. Hi. No właśnie. Tak to wygląda w każdym miejscu i nie tylko w kontekście dorosłych. Nie tylko w kontekście dzieci. Przepraszam, rozproszyły mnie. Gambia jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Afryce. Gambia jest jednym z najbezpieczniejszych... Ta dziewczynka mówi dokładnie w tym samym momencie co ja, prawda? Teraz nie mówię.
Dzieci się ustawiły tak, żeby było jej widać. Gambia jest bardzo bezpiecznym krajem. Wszyscy są tutaj bardzo przyjaźni, towarzyscy. Rzekłabym, że interesują się. Gdziekolwiek jestem, co 50 metrów ktoś mnie zaczepia i ze mną rozmawia. Pyta, co tu robię, skąd przyjechałam. Wygląda to tak nie tylko w przypadku dzieci, ale również dorosłych. Między dziećmi a dorosłymi różnica jest taka, że dorośli wszyscy mówią po angielsku. Nie jest to natomiast ich język, którego się uczą w domu, mają swoje lokalne dialekty i języki. Angielskiego uczą się w szkole, dlatego wielu dzieci nie mówi po angielsku, nie rozumieją, o czym mówię. Gdy mówię do nich hi, hello, what's your name? Mam przerąbane, słuchajcie. Małe dzieci nie umieją mówić po angielsku. No i się... Ja też się denerwuję. Gambijczycy, bez względu na to, czy zaczepiają was w jakimś konkretnym celu, czy zupełnie niekomercyjnie, są bardzo ciekawi turystów, białych turystów, którzy przyjeżdżają do ich niewielkiego kraju. Jeśli przedstawicie im się, to jeśli drugi raz spotkają was na mieście, na pewno będą pamiętać wasze imię. I są naprawdę turbo mili. Wiąże się z tym trochę kłopotów, na przykład to, że nie pozostawią was bez pomocy. Jeśli zadacie im jakieś pytanie, nawet jeśli nie znają na nie odpowiedzi, będą starali się odpowiedzieć cokolwiek, żeby nie zostawić was z niczym. Finalnie jednak mogą was zostawić z niczym i wtedy taka rozmowa może wyglądać w ten sposób. Hej, co jest ciekawego w twoim mieście? O, w moim mieście jest dużo ciekawych rzeczy. Wiesz, Gambia, The Smiling Coast, to jest świetny kraj. First time in Gambia? I wtedy zataczamy kółeczko od początku. I te rozmowy zwykle nie prowadzą do niczego, poza tym, że są miłą pogawędką z miejscowymi. Yeah, but I don't need a guide. Thank you so much. I want to do it by myself. Alone fast. Yeah, thank you. You're very nice, but thank you so much. Thanks. Just looking around. Thank you. What is this one for the birds? For what? Now you are neighbors, you are part of us. You are in the video. Yeah, in video. Yes. What's your name? My name is Kaja. Kaja. And yours? From Poland. Poland, not Holland. Poland. Yes. Lewandowski. Yeah. I know what. Can I touch yours? See you. Bye. Hej. Tubab, czyli biały. To nie jest obraźliwe w wydaniu dzieci. Trudny temat, moi drodzy. Czy wiecie, jaka jest różnica pomiędzy bliskością, gościnnością i relacjami z dziećmi w miejscach turystycznych i nieturystycznych? Cukierek. Wiem, że kiedy jedzie się do biednego kraju, do kraju rozwijającego się, takim ludzkim odruchem jest chęć podzielenia się czymś, ofiarowania czegoś od siebie. Rozdawanie cukierków dzieciom w Afryce jest procederem uprawianym przez turystów z całego świata. Biały turysta przyjeżdża do kraju, rozdaje cukierki, czuje się lepiej, ma poczucie dobrze spełnionej misji i może wracać do domu. Kiedy całe podwórko dzieci szaleje, bo zauważyli białych, którzy przyjechali z cukierkami, turyści bardzo często ułatwiają sobie sprawę i te cukierki wyrzucają dzieciom z samochodu. Oprócz tego, że jest to uwłaczające godności człowieka i odczłowieczające, jest jeszcze inny aspekt. Cukierek, czyli cukier, niszczy zęby, a dzieci w takich krajach mają bardzo często ograniczony dostęp do opieki medycznej. Poza tym cukierek nie zwalczy głodu. W zasadzie niczego nie zwalczy, a jedyną walkę, jaką zobaczycie, to tę, która nastąpi na podwórku pomiędzy dziećmi, które będą sobie te łakocie wyrywać.
To samo jest z flamastrami i zeszytami. Jeśli kupujecie przybory szkolne i będziecie rozdawać je na ulicy, wygra najczęściej silniejszy, a nie ten, który tych przyborów najbardziej potrzebuje. To jest bardzo piękne, że jeden człowiek chce pomóc drugiemu człowiekowi i powinien. Natomiast każdy turysta zostawia jakiś ślad na kraju, który odwiedza. I fajnie by było, aby podróże zbliżały ludzi, a nie pogłębiały podziały. W tym przypadku na bogatych, białych turystów i całą resztę świata. No dobra, co w takim razie można zrobić? I tu wchodzimy w cały duży aspekt działania organizacji pozarządowych, niesienia pomocy Afryce i tak dalej. To jest temat rzeka, ale jeśli nie chcecie poświęcić całego swojego życia na pomoc drugiemu człowiekowi i na jeżdżenie na wolontariaty, a po prostu odwiedzacie jakiś kraj i chcecie zrobić cokolwiek, możecie na przykład kupić te przybory szkolne, odwiedzić lokalną szkołę, porozmawiać z nauczycielem albo z dyrektorem i im dać te przedmioty. Oni je rozdysponują pomiędzy te dzieci, które potrzebują tych rzeczy najbardziej. I to są ludzie, którzy wiedzą, które dzieci potrzebują tego najbardziej. Widziałam tutaj parę razy sytuację właśnie rzucania dzieciom cukierków jak ziarna kurom. I aż się we mnie krew zagotowała i chyba zrobię osobny odcinek. I może po angielsku. Bo akurat widziałam niepolskich turystów. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym, a w nim m.in. pokażę Wam życie na prowincji. Poznacie Polaka, który postanowił wybudować dom w buszu. Zapraszam do kopalni cegieł. Do cegielni właściwie. I moją nową afrykańską siostrę, dzięki której mogłam polatać nad stadionem w czasie meczu. Tak, długa historia. Do zobaczenia!